Oddech już hiperwentylujesz, musisz zwolnić oddech. Zdejmij maskę. Patrz na mnie. Oddychaj tak. Wdech nosem, zatrzymanie, spokojny wydech ustami. Rób to ze mną. Dobrze, staraj się oddychać jak najwolniej. A co zresztą? Jesteśmy jedynymi ocalałymi. Kapsuła w wyniku wybuchu uległa uszkodzeniu i straciliśmy wszystkie główne zbiorniki z powietrzem. Został tylko rezerwowy. Co to znaczy? Że wkrótce nie będzie żadnych ocalałych. Z tym zapasem powietrza nie mamy szans przeżyć do czasu, aż dotrze tu ekipa ratunkowa. Nie. To niemożliwe. Kapsuła jest zaprojektowana tak, żeby utrzymać nas przy życiu do czasu dotarcia pomocy, ale silniki ma tylko manewrujące. Tlenu mamy na 8 godzin. Nawet jeżeli jakimś cudem kapitan wysłał sygnał SOS i pomoc jest w drodze, to dotarcie tutaj zajmie im 2 doby. Nie mamy szans. A może ktoś inny? Jakiś inny statek? To nie autostrada, tylko kosmos. Nikt nie będzie tędy przypadkiem przejeżdżał. Wiedzielibyśmy, gdyby w pobliżu były inne statki. No. Chyba że liczysz na kosmitów. Ale jak to możliwe, że przeżyliśmy i dotarliśmy tutaj tylko po to, żeby się teraz udusić? To nie ma sensu. Sprawdź jeszcze raz. Przecież jak kapsuła ratunkowa może nie mieć dość tlenu? Tłumaczyłam ci, że zbiorniki z powietrzem uległy uszkodzeniu w normalnej sytuacji. Spokojnie by nam go starczyło. Dobra. A możemy chociaż wysłać sygnał SOS? Interferencje planety Calgary uniemożliwiają kontakt z bazą, ale nawet gdyby ich nie było, to nie ma znaczenia. Ktoś musiałby być wystarczająco blisko, żeby dotrzeć do nas, zanim nam się skończy powietrze. Jak wiemy, wokoło nikogo nie ma. To zrób to. Jak chcesz. A gdybyśmy oddychali wolniej? Sama powiedziałaś, że to może pomóc. To nie ma znaczenia. Nawet gdybyś mnie teraz zabił, to owszem, miałbyś 2 razy więcej czasu, ale to wciąż byłoby za mało. Kazałam ci oddychać wolniej, bo szybkie, płytkie oddechy pobudzają reakcję stresową twojego organizmu, a spokojne i długie aktywują układ przywspółczulny, który jest odpowiedzialny za jego uspokojenie. W takim razie muszę nagrać wiadomości dla rodziny. Już to nagrałeś, pamiętasz? Każdy to musiał zrobić przed misją na wypadek takiej sytuacji. Tak, ale teraz warunki się zmieniły. Muszę ją nagrać jeszcze raz. Agencja nie pokaże twojej rodzinie żadnych nagrań z tej kapsuły. To jest protokół. Wyobrażasz sobie, że mieliby im pokazać nagranie, jak umierasz? Jak możesz być tak spokojna? Trenowałam to. Trenowaliśmy odporność na stres, a do czegoś takiego przygotować się nie da. W buddyzmie wierzymy, że stan umysłu w momencie śmierci ma kluczowe znaczenie dla tego, gdzie dusza reinkarnuje w następnym wcieleniu, więc całe życie medytujemy, żeby jak już nadejdzie moment umierania, umysł był jak najbardziej spokojny. Chcesz mi powiedzieć, że wierzysz, że jesteś tutaj dlatego, że w poprzednim życiu zrobiłaś coś chujowego, a karma jest suką? To trochę bardziej skomplikowane, ale tak, większość tego, co dzieje się w tym życiu, jest wynikiem karmy dojrzewającej w poprzednich. Ty naprawdę w to wierzysz, w reinkarnację, w poprzednie żywota. Tak. Ale jak możesz być astronautką, naukowczynią, siedzieć tu teraz czekając na śmierć i wierzyć w to wszystko? Nauka i duchowość się nie wykluczają, tylko uzupełniają. Chyba żartujesz. Nauka opisuje rzeczywisty świat, a ty wierzysz w coś, czego z definicji udowodnić się nie da. Nauka odpowiada na pytanie, jak działa świat. Nauka nie da ci odpowiedzi na ostateczne pytania, nie dojdzie do sedna, do istoty sprawy. Od tego jest wiara. A więc powiedz mi, w takim razie dlaczego tu jesteśmy? Dlaczego właśnie my? Nie wiem. Dlaczego nie my? Czyli oboje jesteśmy tak samo w dupie, ale ty możesz sobie na ten temat pomedytować.
Mniej więcej. I co, warto było? Medytować? Tak, jest na ten temat wiele badań. Nie, mówię ogólnie o tym wszystkim teraz, kiedy już wiesz, co nas czeka. Nie wiem, nie wkurwia cię to? Po to medytowałam, żeby się nie wkurwiać. Ale naprawdę nie dotyka cię to? Może to po prostu jeszcze do ciebie nie dotarło? Może. Czyli jak rozumiem, twoim zdaniem nie było warto. Oczywiście, że nie, przecież to jest jakiś pieprzony absurd. Tyle się człowiek namęczy i co? I tyle z tego życia już? Wystarczy? Myślisz, że jakbyś umierał w wieku 100 lat, to myślałbyś inaczej? Nie wiem, kurwa, co bym myślał w wieku 100 lat, bo umieram teraz. Zresztą wolałbym chyba zginąć od razu. To siedzenie i odliczanie do własnej śmierci to jest jakaś pieprzona tortura. A może my już dawno, nie wiem, nie żyjemy, a to jest jakieś piekło. Uspokój się i oddychaj głęboko. Ale jakie to ma znaczenie, jak oddycham, skoro zaraz przestanę? Jeżeli się zhiperwentylujesz, tylko pogorszysz swoją panikę. Tłumaczyłam ci to. Już, wystarczy. Wystarczy, dosyć. Przepraszam. Ja też się boję. Myślałem, że Co? mam więcej czasu. Chyba każdy tak myśli. A właściwie to ja nic o tobie nie wiem. Co chciałbyś wiedzieć? Jaki jest mój ulubiony kolor? Chciałbym wiedzieć, z kim umieram. I myślisz, że jak ci powiem, skąd pochodzę, jaki jest mój znak zodiaku i nie wiem, co lubię robić w wolnym czasie, to będziesz wiedział? A co lubisz robić w wolnym czasie? Haftować. Jestem w tym naprawdę dobra. A ty? Tańczyć salsę. Jestem w tym naprawdę przeciętny. Szkoda, że nie mamy tu żadnej muzyki. I tak byśmy tu za bardzo nie potańczyli. Ale dobrze byłoby czegoś posłuchać. Zobacz, tacy skazańcy to mogą sobie wybrać przynajmniej ostatni posiłek. A my mamy saszetki. Co byś wybrał? Na ostatni posiłek? Kiedyś jak byłem we Francji, w Bordeaux, to szliśmy tam ulicą i w pewnym momencie zobaczyliśmy przed restauracją taką długą kolejkę. No, stanęliśmy w niej, bo domyślaliśmy się, że jest tam smacznie, skoro mają tylu klientów. A w środku okazało się, że podają tylko steki. Podchodzi kelner, pyta, jak bardzo ma być wysmażony, a potem przynoszą ci takiego steka idealnie cieniutko pokrojonego w plasterki. Do tego sos z masła, coś jeszcze i takie chrupiące frytki. A, no i kieliszek wina. Też z Bordeaux. No tak, to chyba było najbardziej soczyste mięso, jakie kiedykolwiek jadłem. Także to bym powtórzył. A ty? Ja nie jem mięsa, ani nie piję alkoholu, więc... No tak, buddystka. Więc wybrałabym wegańską lasagne, a na deser kaszubskie truskawki ze śmietanką, kokosową. Chociaż nie. Nie. Na ostatni posiłek ze zwykłą. Dlaczego kaszubskie? Bo to najlepsze truskawki na świecie. Nigdy nie jadłem. No i to jest powód do żalu. Ale na deser to ja bym wziął taki czekoladowy fondant i lody, ale na pewno nie kawowe. Nie znoszę kawowych. Spójrz na tę całą sytuację z drugiej strony. Nie doświadczymy już tych wszystkich chujowych rzeczy. Nikt cię już nie porzuci. Nie będziesz miał depresji. Nie będziesz musiał
Miesiącami patrzeć, jak ktoś, kogo kochasz, umiera na raka. Nie musimy się martwić o kredyty, emeryturę i ocieplenie klimatu. I to mnie ma pocieszyć, że nie będę musiał się zastanawiać, na kogo głosować w przyszłych wyborach. Po prostu wszystko ma swoje zalety. Więc twoim zdaniem było warto zostać astronautką? Co mam ci odpowiedzieć na tak postawione pytanie? Jeżeli powiem ci, że było warto, to uznasz, że jestem szalona, bo w końcu doprowadziło mnie to tutaj. Ale kto wie, może będąc na Ziemi, właśnie bym wpadała pod koło autobusu. No tak, karma. Chodzi mi o to, że moim zdaniem nie da się uciec od przeznaczenia, jakkolwiek to nazwiesz. Tu mam przynajmniej lepszy widok, więc tak, było warto. Zrobiłam ze swoim życiem dokładnie to, co chciałam. Tak, rzeczywiście. Piękny widok. Ale jakoś wolałbym teraz patrzeć przez okno w swoim domu rodzinnym. Wiem, po prostu... Dobra, nie chcę ci robić wykładu. Nie no, już dokończ. Po prostu jedyne, co naprawdę możesz teraz zrobić, to postarać się nie myśleć o tym, gdzie wolałbyś być. W końcu istnieje tylko tu i teraz. No, dziękuję bardzo za TED Talka. Może masz wydrukowane te cytaty gdzieś? To truizm dlatego, że to prawda. Tylko jakoś ciężko mi się skupić na tu i teraz, jak wiem, co czeka nas za chwilę. Zresztą sama się przyznałaś, że się boisz. Nie boję się śmierci, tylko umierania, bólu. Nie boisz się śmierci, Nie chcę brzmieć jak zdarta płyta, ale ale dużo medytowałaś. z tym naprawdę można się oswoić. Podejrzewam, że ty nie myślałeś o tym zbyt dużo. No, jakoś tak wyszło, że nie właśnie. I chyba teraz za późno na oświecenie. Spróbuj pomyśleć o tym tak. Nieistnienie po śmierci będzie przypominać nieistnienie przed narodzinami, a to chyba nie było takie straszne, nie? Nieistnienie. Nieistnienie. Chyba właśnie to mnie przeraża najbardziej. Zresztą nawet nie chcę o tym myśleć. Warning. Oxygen level low. Warning. Oxygen level low. Pozwoliłaś mi zasnąć? Sam mówiłeś, że czekanie to najgorsza tortura. Myślałam, że robię ci przysługę. Mówisz mi, że siedzenie i myślenie było gorszą funkcją. Jak długo spałem? Ile czasu nam zostało? Kilka minut. Chciałaś mi pozwolić przespać moją własną śmierć? Czy tak nie byłoby najlepiej? Zresztą mówisz mi, nie przespałbyś duszenia się. Słyszałem, że to jest jeden z najgorszych rodzajów śmierci. To prawda. Ale zawsze mamy wybór. Mogłabym otworzyć włas i wtedy umarlibyśmy, nie wiem, w jakiś ułamek sekundy. To jest chyba mniej bolesna alternatywa. Nie. Ty ciągle liczysz na cud? I to niby ja tu wierzę w bajki? W tym momencie nadzieja na ratunek jest równie racjonalna, co moja wiara w reinkarnację. Czy ty w ogóle się zastanawiałeś, co to znaczy dusić się? Ile to będzie trwało? Jaki to będzie ból? Kiedy rozpaczliwie będziesz musiał nabrać powietrza, ale zamiast tego będziesz wdychać tylko, nie wiem, kurwa, dwutlenek węgla. Ty w ogóle myślałeś, co to jest? A zobacz, zamiast tego moglibyśmy zakończyć ten koszmar w moment, zanim cokolwiek byśmy poczuli. Przepraszam, ale... Nie mogę. Wiem. Nie dam rady. No powiedz mi coś. Coś z dzieciństwa, jakieś, nie wiem, piękne wspomnienie. Jak byłem dzieckiem, to bardzo często jeździliśmy nad morze. Zbierałem jakieś kamienie, jakieś muszelki, jak każdy dzieciak.
Ale bardzo chciałem znaleźć jakiś skarb. Dziadek powiedział mi, że jeżeli chcę to zrobić, to muszę zacząć kopać. Kopać. Tak robiłem. On mnie cały czas dopingował. Mówił, że gdyby jakiś skarb leżał na wierzchu, to dawno już by ktoś go zabrał. Więc ja kopałem i kopałem. I w pewnym momencie na dnie dziury znalazłem opakowanie cukierków. Takich dropsów z cukru pudru. Dziadek powiedział, że pewnie jakieś dzieciaki zostawiły je tu lata temu i o nich zapomniały. Ja zacząłem kopać dalej i znajdować kolejne opakowania. To było wspaniałe. Zresztą wtedy naprawdę wierzyłem w to, że znalazłem skarb. Oczywiście dzisiaj już wiem, że to dziadek podrzucał mi te opakowania, kiedy nie patrzyłem. Wtedy to była jakaś magia. Dziękuję. To naprawdę ładna historia. Warning. The oxygen has been depleted. Warning. The oxygen has been depleted. Kandydatka 8026 nie przeszła symulacji pomyślnie. Nastąpiła śmierć mózgowa. Zapisywać. Ona naprawdę nie żyje. Nie sądziłam, że może do tego dojść. Mają świadomość podejmowanego ryzyka, poza tym agencja nie pozwoliłaby sobie na inwestycje milionów w osobniki o niskiej odporności psychicznej. Tak, wiem. Ale czy to się często zdarza? Jeżeli ma Pani problemy z zachowaniem profesjonalizmu, może nie powinna Pani tu pracować. Przepraszam. Rozpocząć procedurę wybudzania drugiego pilota.